Dzień dobry, witam o poranku. Stopy 2023 w Polsce i złoty co dalej. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na wstępie przypominam, że wszystkie wykresy użyte do tworzenia tego materiału pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Stopy 2023 w Polsce i złoty co dalej. Czas na podsumowanie ostatnich wydarzeń także pod kątem naszego kraju, potencjalnych zachowań stóp procentowych, zachowania złotego, co się może dalej wydarzyć, więc ten materiał będzie poświęcony przede wszystkim krajowym aktywom. Zaczynamy od tego, co będzie dzisiaj najmniej znaczące, czyli danych o stopie bezrobocia w naszym kraju, które poznamy o 10. Dane nie będą miały żadnego znaczenia, ale warto je po prostu odnotować dla statystyki. Zaczynamy od tego, jakie są perspektywy co do stóp procentowych w naszym kraju. Czy też one się zwiększyły, zmniejszyły, co się dzieje po 2 dniach od decyzji Fedu, po 1,5 sesji na Wall Street od decyzji, co się dzieje na perspektywach co do przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. Zaczynamy od wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego. Tutaj jak widzimy jest płaskowyż. Od 3 miesięcy praktycznie niewiele się dzieje, nic się nie zmienia. Jeżeli zobaczymy perspektywy, czyli stawki FRA, te krótkoterminowe na koniec tego roku, to widzimy, że rynek nie wycenia nawet ani jednej pełnej podwyżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych. Czyli mówiąc w skrócie, rynek nie widzi w tym roku już żadnej podwyżki stóp procentowych. Natomiast kiedy byśmy rzucili okiem na perspektywy co do stóp procentowych mniej więcej na przełomie zimy i wiosny 2023 roku, to widzimy, że jednak rynek wycenia 25-punktową podwyżkę stóp procentowych, ale to jest jedyne, co rynek czuje, co ma w cenach, więc generalnie wiele zależy oczywiście od danych makroekonomicznych. Jeżeli się okaże, że inflacja faktycznie zachowuje się tak, jak chciał rynek, to nie będziemy już mieć więcej podwyżek stóp procentowych. Natomiast kiedy oczywiście inflacja cały czas rosłaby, kontynuowałaby tendencję wzrostową, zachowywałaby się inaczej niż zakładają prognozy banków, zakładają prognozy Narodowego Banku Polskiego i oczywiście konsensus rynkowy, to w takiej sytuacji stopy oczywiście procentowe pójdą w górę, więc widzimy, że tutaj fakt znaczących dalszych podwyżek stóp procentowych w strefie euro, czy też zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nie mają przełożenia na zachowanie przyszłych polskich stóp procentowych. A kiedy zobaczymy, jak stopy procentowe w Polsce mają być mniej więcej za rok od obecnego dnia, czyli na przełomie lata i jesieni 2023 roku, to widzimy, że zniknęła z radaru obniżka stóp procentowych. Więc wniosek jest taki, że na chwilę obecną rynek dyskontuje, że do końca 2022 roku stopy procentowe w Polsce już nie wzrosną. Być może będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych mniej więcej do marca, do przełomu zimy i wiosny 2023 roku, a później przez cały rok do końca roku stopy procentowe już się nie zmienią. Także wyparowała obniżka stóp procentowych i rynek dyskontuje być może tylko i wyłącznie jedną o 25 punktów bazowych w sytuacji, kiedy inflacja cały czas kontynuowałaby tendencję wzrostową, chociaż i ona może być niepewna. Więc takie są perspektywy co do stóp procentowych w Polsce na najbliższe miesiące i na 2023 rok. Odpowiedź na pytanie stopy 2023 w Polsce została udzielona. Zobaczmy, co się dalej dzieje. Jak rynek reaguje na ostatnie wydarzenia, które miały miejsce wczoraj. Przejdziemy do tego oczywiście w dalszej części, ale wczoraj doszło do wielkiej wyprzedaży amerykańskich obligacji, natomiast polskie obligacje w ogóle na to nie zareagowały. Reakcja lekka była, ale oczywiście widzimy, że nawet nie zbliżamy się jeszcze do tych maksimów z końcówki sierpnia na rentowności i jesteśmy głęboko poniżej średniej średnioterminowej, czyli tej średniej zielonej na wykresie, więc to jest następny dowód i sygnał, że polskie aktywa są coraz bardziej atrakcyjne i część inwestorów wchodzi tutaj do naszego
kraju, więc to jest bardzo dobra informacja, że rynek polskich obligacji nie czuje tego, co się dzieje na światowych obligacjach, czyli tej następnej fali wyprzedaży, która rozpoczęła się od decyzji Fedu. ETF na całą polską krzywą dochodowości widzimy utrzymuje się powyżej średniej kroczącej, która jest widoczna na wykresie, czyli tutaj popyt cały czas ma miejsce i dominuje. Inwestorzy zagraniczni prawdopodobnie akumulują polskie obligacje. Takie są moje intuicyjne wnioski. I teraz przejdźmy do złotego, ponieważ dwa wykresy, które teraz zobaczymy, czyli euro-złoty i dolar-złoty, pokazują, że obie pary są w niezwykle ważnym miejscu, czyli tam, gdzie przebiegają długoterminowe górne ograniczenia kanałów wzrostowych, dwuletni na euro-złotym i 6-letni na dolar-złotym. Na dolar-złotym oczywiście sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Tutaj dynamika tendencji wzrostowej jest większa z powodu zachowania euro-dolara. Ale jesteśmy naprawdę w bardzo istotnym miejscu, które już zareagowało. Na euro-złotym reakcję widzimy jeszcze lepiej niż na dolar-złotym. Na euro-złotym oczywiście widzimy relatywną siłę krajowej waluty, ponieważ nawet nie zbliżyliśmy jeszcze się do poziomu tego maksimum z tego roku, co pokazuje naprawdę rosnącą presję na to, żeby kupować polskie aktywa. Natomiast dolar-złoty jest oczywiście narażony na to, że jeżeli dynamiczna tendencja spadkowa na euro-dolarze będzie kontynuowana, no to wybijemy się także bardzo dynamicznie na dolar-złotym i poziom 5 zł może być testowany. Ale na chwilę obecną myślę, że część inwestorów jednak wierzy w to, że ten kanał wzrostowy o 6-letniej historii się obroni. Jeżeli ma się obronić, to potrzeba oczywiście odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na euro-dolarze, ponieważ od tego wszystko zależy, ale za chwilę do tego dojdziemy. Natomiast na co moim zdaniem warto jeszcze zwrócić uwagę, to jak pozycjonuje się rynek opcyjny, gracze na rynku opcji, gdzie są niezależnie handlowane opcje call i opcje put, czyli te na wzrosty i na spadki. I tutaj okazuje się, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego zdecydowanie droższe są opcje call. Opcje call to są te na dalsze wzrosty, czyli pozwalające spekulować na dalsze wzrosty, czyli na osłabienie złotego, bądź też pozwalające się zabezpieczyć przed dalszym osłabieniem złotego. Wniosek jest taki, że inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych jednoznacznie obstawiają i to bardzo dynamiczne dalsze osłabienie krajowej waluty. I teraz ciekawy wątek poświęcony parom, którym się zdecydowanie rzadziej zajmujemy, czyli frank do złotego i fundy do złotego. Frank złoty wczoraj w ostatnich dniach przetestował poziom 5 zł psychologiczny, natomiast zachowanie franka szwajcarskiego na eurofranku po wczorajszej decyzji doprowadziło do powrotu poniżej tego poziomu. No i oczywiście dalsze perspektywy co do tego, co się będzie działo, zależą od kontynuacji presji na franka, bądź też wycofywania się z franka szwajcarskiego. Frank szwajcarski oczywiście podlega globalnym przepływom do walut typu safe haven, więc każda eskalacja konfliktu zbrojnego będzie prowadziła do dalszej aprecjacji franka szwajcarskiego, a wygląda na to, że część inwestorów, która wczoraj realizowała długie pozycje we franku szwajcarskim, liczy na to, że już więcej nie będzie podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii i moim zdaniem taka była reakcja. Natomiast na frank do złotego rynek potwierdził znaczenie poziomu 5 zł. Każde wyjście nad ten poziom powinno dać nam następną falę wyprzedaży krajowej waluty. Na funcie do złotego tutaj sytuacja jest zdecydowanie lepsza dla krajowej waluty, ponieważ utrzymujemy się poniżej średniej długoterminowej na wykresie. Tutaj tendencja do tego, żeby obserwować dalsze osłabienie funta brytyjskiego jest neutralizowana globalnym przepływem przeciwko złotemu i oczywiście mamy taką stabilizację, którą obserwujemy od początku tego roku. Praktycznie od początku tego roku poziom funt do złotego się nie zmienił i prawdopodobnie tak będzie cały czas. Natomiast kiedy patrzeć na długoterminowy wykres, to tak jakby obrona poziomu 6 zł sygnalizowała grę na 10-letnią formację podwójny szczyt, ale oczywiście do tego potrzebny jest zwrot na euro-dolarze. W takiej sytuacji byłoby to zaproszenie do bardzo gwałtownego umocnienia złotego względem funta brytyjskiego. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na poziomy punktów swapowych. Od samego początku tego roku zwracam uwagę na to, jak bardzo mocno wzrosły teraz punkty swapowe na euro-złotym. Jeżeli trzymamy krótką pozycję, to przez rok inkasujemy 3100 punktów swapowych, chociaż w piku
Kilka tygodni temu było to prawie 4000 punktów swapowych, czyli wyobraźmy sobie, że dostajemy z trzymania krótkiej pozycji na eurozłotym prawie 10%. No teraz jest to oczywiście zdecydowanie mniej, około 7%, ale cały czas jest to bardzo atrakcyjne warunki dla inwestorów zagranicznych, więc moim zdaniem to, że relatywnie złoty jest coraz silniejszy i polskie obligacje zyskują na wartości coraz bardziej, jest efektem tego, że inwestorzy widzą takie zależności i wolą trzymać tutaj swoje kapitały w złotym, ponieważ złoty bardzo ładne płaci te odsetki i widać, że ryzyka geopolityczne są już uwzględnione w wycenie krajowej waluty. Więc przed nami bardzo ciekawe działania na rynku złotego. Wiele będzie się działo, więc trzymajmy kciuki, żeby w następnych dniach i godzinach i oczywiście tygodniach i miesiącach złoty zaczął się umacniać. I oczywiście jaki jest główny powód umocnienia albo osłabienia złotego? To jest globalny przepływ do amerykańskiego dolara i widoczny jest on na tym następnym wykresie korelacji między euro-dolarem a euro-złotym. Widzimy, że on generalnie przeważa korelacja ujemna z tendencją do bycia nawet bardzo silną. Na chwilę obecną jest to minus 0,453, a to daje nam potencjał ku temu, żeby wieścić, że jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, to złoty będzie się osłabiał, a jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, czyli amerykański dolar będzie się osłabiał, to w takiej sytuacji złoty zacznie się umacniać. Jakie jest wytłumaczenie fundamentalne? Przypominam, jeżeli amerykański dolar się umacnia, oznacza to, że kapitał z całego świata płynie do amerykańskiego dolara i jest wysysany ze świata, z takich rynków jak na przykład złoty i polska giełda na przykład. I złoty wtedy traci na wartości. Natomiast kiedy amerykański dolar się osłabia, oznacza to, że kapitał z Wall Street odpływa i szuka na całym świecie stopy zwrotu i złoty jest wtedy szczególnie atrakcyjny, ponieważ płaci te bardzo wysokie odsetki. Więc wniosek jest taki, że jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, złoty zacznie się umacniać, a jeżeli euro-dolar będzie spadał, to oczywiście złoty będzie się osłabiał. W takiej sytuacji taka korelacja występuje bardzo wyraźna. No i teraz chciałbym jeszcze o jednym rynku, na jeden rynek jeszcze zwrócić uwagę, który relatywnie zaczyna się zachować coraz lepiej. To jest warszawska giełda papierów wartościowych, która już któryś raz z kolei obroniła poziom 1500 punktów. Znaczenie tego poziomu jest coraz większe, znaczenie wsparcia rośnie. Zgodnie z rynkowym powiedzeniem, jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, myślę, że rośnie szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie, ale żeby tak się stało, potrzeba oczywiście wzrostów na indeksach giełdowych na Wall Street. Natomiast moim zdaniem pojawiają się naprawdę znaczące sygnały siły, coraz mocniejszej siły krajowych akcji i to pomimo tego, że nie jest to jeszcze czas do tego, żeby myśleć poważnie o akcjach na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ nie ma jeszcze perspektyw na obniżki stóp procentowych. No i teraz przejdźmy już do rynków zagranicznych, które także są niezwykle interesujące. Pamiętamy, że dzisiaj kończymy tydzień. Zamknięcia świec tygodniowych będą miały ogromne znaczenie, jako że dyskontujemy cały czas decyzje Fedu i wszystkie inne decyzje banków centralnych, więc trzymajmy kciuki na to, żeby dzisiaj także rynek pokazał nam ogromną zmienność i okazje inwestycyjne. Zaczynamy oczywiście od amerykańskich obligacji. Wczoraj doszło do kolejnej fali wyprzedaży. Rentowność przekroczyła nawet poziom 3,70%. Ruszamy w górę. Wniosek jest taki, że nie ma gry na podwójny szczyt. Rynek dalej przecenia obligacje. Rentowności idą w górę, rynkowe stopy procentowe idą w górę. To jest bardzo zła wiadomość dla ryzyka i to będzie motyw przewodni następnych moich zdań i wypowiedzi w końcówce tego materiału. Rentowności niemieckich obligacji także idą w górę. Widzimy na rynku stawek pieniężnych implikowana stopa procentowa generalnie się nie zmieniła względem wczorajszego odczytu przed sesją na Wall Street, czyli rynek cały czas widzi, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będzie miał miejsce w pasie między 4,50 a 4,75%. Więc jeszcze jest troszeczkę do dyskontowania przez rynek obligacji. Na następnym wykresie widzimy wskaźniki siły amerykańskiego dolara, różnego rodzaju mierniki siły amerykańskiego dolara i widzimy, że bez względu na to, jak mierzymy siłę amerykańskiego dolara, jesteśmy teraz na maksimach wieloletnich i tendencja jest bardzo dobitnie obserwowana.
Natomiast skala oczywiście w zależności od tego, jak jest zbudowany ten wskaźnik, jest różna. To jest taka ciekawostka. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co będzie się dzisiaj działo na amerykańskim dolarze, ze względu na to, że gdy porównamy zachowanie amerykańskiego dolara do innych walut krajów rozwiniętych, tych największych gospodarek, to widzimy, że presja na amerykańskiego dolara osłabia nie tylko waluty emerging markets takie jak złoty, ale także te najważniejsze, główne waluty świata. Wniosek jest taki, że ryzyko geopolityczne, które zmaterializowało się wojną na Ukrainie, powoduje silną presję do umocnienia amerykańskiego dolara i widać to także na tym wykresie, który jest w tle. Sam euro-dolar widzimy, że stabilizacja, konsolidacja w okolicach poziomu 0,98 trwa. Rynek dzisiaj musi podjąć decyzję, czy przesuwa sygnały prospadkowe o długoterminowym znaczeniu na wykres tygodniowy, ponieważ ten wykres następny, długoterminowy, pokazuje nam, dlaczego te poziomy są takie istotne. Każde zamknięcie poniżej poziomu 0,98 będzie oznaczało, że są przesunięte te sygnały proamerykański dolar na wykres tygodniowy, ponieważ wybijamy się dołem z kilkuletniego kanału spadkowego, a to zachęca nas do obserwacji i zakładania aprecjacji amerykańskiego dolara nawet grubo powyżej 10%, a to naprawdę miałoby wielkie znaczenie. Czy rynek tak zrobi? Naprawdę dzisiejsza sesja jest bardzo ważna. Moim zdaniem ten poziom 0,98 jest teraz kluczowy, bardzo ważny i dlatego moim zdaniem tak się broni, bo część inwestorów nie wierzy, że tak się stanie. Czy będą mieli rację? Zobaczymy. I jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku walutowym, to nie należy zapominać o jenie japońskim, silnie skorelowanym z zachowaniem amerykańskich obligacji, ale oczywiście także z powodu tego, że inwestorzy liczą na następne interwencje. Wykresy średnioterminowe pokazują, że jeżeli interwencja ma mieć skutki także techniczne, potrzeba spadku poniżej poziomu 140. Ten poziom jest widoczny na tym wykresie w tle. Jeżeli się tak nie stanie, to myślę, że prędzej czy później inwestorzy przypomną sobie o rosnących rentownościach, a rentowności, które rosną, sprzyjają dalszemu osłabieniu jena japońskiego, więc w takiej sytuacji interwencja może być nieskuteczna. Na następnym wykresie chciałbym zaznaczyć coś ciekawego, ponieważ Fed bardzo często podaje tak zwaną stopę neutralną, stopę procentową neutralną. Stopa procentowa neutralna oznacza taki poziom stóp procentowych, których przekroczenie będzie negatywnie skutkowało dla gospodarki, a utrzymywanie się stóp procentowych poniżej stopy neutralnej jest generalnie neutralne albo nie ma żadnego znaczenia dla gospodarki. I się okazuje, że ta stopa procentowa neutralna była na poziomie 2, jest szacowana przez Fed na poziomie 2,50%, a ostatnia podwyżka stóp procentowych dokonała wybicia nad ten poziom, czyli każde kolejne tygodnie i podwyżki stóp procentowych będą negatywnie działały już bezpośrednio na gospodarkę i w takiej sytuacji możemy być świadkami naprawdę wchodzenia amerykańskiej gospodarki w stan recesji w następnych miesiącach i kwartałach, więc stopa neutralna jest teraz tematem bardzo interesującym i myślę, że warto sobie zapamiętać, gdzie ona mniej więcej przebiega. Na rynku ryzyka warto cały czas obserwować oczywiście Bitcoina i to, jakie będzie powiązanie zachowania amerykańskiego dolara z ryzykiem. Generalnie umocnienie amerykańskiego dolara powinno dać wyprzedaż ryzyka, ale co ciekawe, Bitcoin nie chce spadać, utrzymujemy się cały czas nad poziomem 19 tysięcy dolarów. To jest jeden z niewielu sygnałów pro ryzyko, które się teraz utrzymują i ciekawy jestem, czy Bitcoin jako czasami wskaźnik wyprzedzający tego, co się wydarzy na Wall Street, faktycznie potwierdzi nam, że indeksy giełdowe już są blisko poziomów minimalnych. Jestem rzeczywiście zainteresowany odpowiedzią na takie pytanie, ponieważ jeżeli popatrzymy na indeksy giełdowe, to one zachowują się klasycznie. Wzrost tych rynkowych stóp procentowych powodują spadki indeksów giełdowych i jesteśmy już na bardzo dobrej drodze, żeby zbliżyć się do czerwcowych minimów. Natomiast to, co straszy inwestorów giełdowych na indeksie S&P, to jest fakt,
że utrzymujemy się już blisko albo już ponad 100 dni poniżej średniej 200-sesyjnej, a na przestrzeni ostatnich 20 lat za każdym razem, kiedy tak się działo, była to zapowiedź Bessy i mocnych dalszych spadków. Więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że będzie jednak trwała następna fala wyprzedaży i że te stopy procentowe rynkowe, które rosną, będą sprzyjały wyprzedaży akcji w kolejnych miesiącach i kwartałach. Indeks DAX, tutaj niewiele się dzieje, chociaż moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko tego, żeby przełamać czerwcowe i marcowe minima. DAX jest naprawdę zagrożony i to pomimo tego, że osłabienie euro powinno pomagać europejskim akcjom. Natomiast moim zdaniem globalne tendencje ku recesji sprawiają, że niemieckie akcje także są bardzo, ale to bardzo zagrożone. Umocnienie amerykańskiego dolara plus zachowanie realnych rynkowych stóp procentowych to jest mieszanka, której nienawidzi złoto. Więc złoto ma potencjał ku temu, żeby wygenerować bardzo mocne spadki i naprawdę także dzisiaj obserwujmy, gdzie zakończą się notowania na złocie, ponieważ dalsze spadki będą źle odebrane i inwestorzy przypomną sobie, że bardzo podobna sytuacja miała miejsce 10 lat temu, co jest uwidocznione na wykresie. I na surowcach warto także obserwować zachowanie ropy naftowej. Także tutaj tendencja prospadkowa jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna, potwierdzana jest najszybsza linia trendu spadkowego. I z ciekawostek obserwujmy zachowanie pszenicy, gdzie występuje w ostatnich dniach presja na to, żeby jednak te ceny zaczęły rosnąć. Czy rzeczywiście jest to zapowiedź i dyskontowanie czegoś negatywnego, związanego oczywiście z wojną na Ukrainie? Zobaczymy. Tendencja wzrostowa i najwyższe poziomy od czerwca stają się faktem. Już zupełnie na koniec dział poświęcony danym makroekonomicznym, które dzisiaj poznamy. Dla Państwa tutaj prognozy wskaźników PMI, to są wskaźniki PMI dla września, wstępne odczyty dla strefy euro, dla Niemiec, dla Wielkiej Brytanii, dla Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, która gospodarka, która część świata zachowuje się lepiej, która gorzej i w tym kierunku także powinny przechodzić przepływy finansowe. Oczywiście na razie faworyzowane są przepływy do amerykańskiego dolara, ponieważ amerykańska gospodarka zdecydowanie lepiej zachowuje się względem tych odczytów dla całej strefy euro. Zobaczymy, jak będzie. Także dane makroekonomiczne o wskaźnikach PMI są dzisiaj kluczowe, jeżeli chodzi o publikacje makroekonomiczne. Stopy procentowe, stopy 2023 w Polsce, czy wzrosną, zobaczymy. Złoty co dalej? Na razie generalnie dominuje tendencja przeciwko złotemu, wygenerowana oczywiście zachowaniem euro-dolara. Czy rzeczywiście złoty będzie się dalej osłabiał? Wszystko zależy od tego, co się stanie na głównej parze świata, zwłaszcza względem tego poziomu 0,98. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do śledzenia mojego portfela. Tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, proszę o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.